Być może widzieliście taki film jak Musimy porozmawiać o Kevinie. I dzisiejszy odcinek jest bardziej w stylu Musimy porozmawiać o kawie i dlatego właśnie ta vlogowa wersja, w której możemy się poczuć troszkę bardziej swobodnie, ale wynikająca też nie ma co ukrywać z tego, że no jednak zima jest to okres, kiedy herbata i kawa ma niesamowite wzięcie i mamy po prostu mniej czasu na to, żeby się zająć filmami, stąd ja musiałem wziąć sprawę w swoje ręce, odciążając troszeczkę Patryka. Czajnikowy.pl. Na zewnątrz jest dziś około minus 13 odczuwalnej temperatury, a więc to dość niezłe wyzwanie. Czuję się trochę jak Bear Grylls, który szukał aktualnie szans na przeżycie w jakimś dzikim terenie, a my poszukamy jakiegoś miejsca, żeby usiąść i spokojnie porozmawiać o motywie przewodnim tego odcinka, ponieważ zależy mi na tym, aby te odcinki nie były o niczym, a więc poruszamy tematy, które zazwyczaj trudne są do opowiedzenia w takiej normalnej scenerii, kiedy ja siedzę za stołem, coś tam prezentuję, ponieważ mogłyby być dla Was zbyt nudne, a mam ogromną chęć po prostu poruszenia tych tematów, żeby to nie były tematy odpuszczone, dlatego dzisiaj poruszymy temat niezwykle kontrowersyjny, temat kwasowości w kawie. Część mojej twarzy ulega powoli zamarznięciu, szczególnie broda, więc jeśli bym mówił niewyraźnie, musicie mi wybaczyć. A gdzie się kręci vlogi na Śląsku? Jak to gdzie? Na hałdach! Sami powiedzcie, kto ma lepszy księżycowy krajobraz w Polsce, co? Pora na to, żeby pogadać trochę o kwasowości, ale jeszcze zanim to muszę nalać sobie troszeczkę kawy, bo wziąłem sobie akurat w termosie po to, żeby wykorzystać to w takiej konkretnej właśnie sytuacji. Jeśli byście się zastanawiali, dlaczego jestem taki gruby, a zazwyczaj nie jestem, to po prostu mam w środku termofor z gorącą wodą, żeby jakoś wytrzymać warunki, które panują na zewnątrz. Co do tej kwasowości, jest to tak naprawdę jeden z powszechniejszych problemów, ponieważ kwasowość może świadczyć zarówno o wysokiej jakości kawy, jak i o bardzo niskiej jakości. I dlatego bariści rozróżniają dwa terminy. Mówimy o kwasowości i o kwaśności. Zacznijmy zatem od pierwszego stwierdzenia, czym jest kwaśność. Smak kwaśny jest głównie wynikiem tego, że tłuszcze, które są na powierzchni kawy ciemnopalonej, jełczeją, czyli kawa stara najczęściej jest kwaśna. Kawa, która jest po prostu już się zaczyna ulegać procesom psucia niejako. Dlatego ten taki bardzo intensywny, kwaśny smak, który poraża nasze kubki smakowe, powoduje, że nie jesteśmy w stanie tego przełknąć. To jest takie wrażenie troszeczkę, jakbyśmy stykali język z baterią, wiecie, taki bardzo elektryzujący, bardzo nieprzyjemny. To jest oczywiście coś bardzo negatywnego, coś, co w kawie nie powinno się znajdować i zarówno bariści, jak i każdy przeciętny człowiek powie, że taka kawa jest niedobra. Chciałem Wam pokazać dość zabawną rzecz. W moim kubeczku, oprócz tego, że wpadło kilka kamyczków, zaczyna kawa troszeczkę zamarzać tutaj na ściankach. To może być świadectwem po prostu tej temperatury, która jest na zewnątrz, ale jeszcze się z takim czymś nie spotkałem, żeby pić kawę w zimie z lodem. Przecież to jest idealny przepis na lato. W odróżnieniu do kwaśności, kwasowość natomiast jest postrzegana bardzo pozytywnie. Mówi się o niej jako o owocowości kawy. Jeśli mówimy o truskawkach, nikomu przecież nie przeszkadza, że truskawka jest kwaśna. Po prostu łączy się ze słodyczą i bardzo dobrze nam smakuje. Można zatem powiedzieć, że jeśli kawa jest owocem, to kwasowość jest jej naturalnym smakiem i jeśli nie lubimy smaku kwaśnego w kawie, czyli właśnie tej kwasowości, to można powiedzieć, że nie lubimy smaku kawy, a jedynie smak procesu jej palenia. Najczęściej jest tak, że to nie sama kwasowość, nie sama kwaśność jest problemem. Problemem jest balans z innymi smakami. To jest tak, że jeśli byśmy mieli tylko i wyłącznie smak kwaśny,
odczuwamy go bardzo negatywnie. Natomiast jeśli mamy już bardzo dobrą proporcję kwasowości do słodyczy i goryczy, nagle się okazuje, że wszystko staje się bardzo przyjemne, że to nasze odczucie jest dużo bardziej pełne. Jak powinna zatem smakować kawa? Jak powinien odbywać się ten proces analizy kawy? Na samym początku odczuwamy delikatną kwasowość, potem przeradza się ona w słodycz naturalną dla kawy i na samym końcu jest to wsparte delikatną goryczką. Od balansu tych wszystkich smaków zależy to, czy ta kawa jest bardzo dobrze oceniona, czy jest po prostu czymś negatywnym, czymś słabym. Chwilka na ładne widoczki. Trochę zły obiektyw może wziąć, tylko żeby to wszystko pokazać. Mam taki plan, żeby zakończenie nagrać tu. Warto zwrócić uwagę na to, że smak kwaśny posiada również wiele oblicz. To nie jest tak, że jeśli coś jest kwaśnego, to wszystko smakuje tak samo. Ok, mamy kwaśność, którą można porównać do smaku cytryny, ale czy ocet również nie jest kwaśny? A zupełnie inny rodzaj kwasowości przedstawia. Czy zsiadłe mleko również nie jest kwaśne? Jak najbardziej, natomiast jeszcze inny profil tej kwasowości przedstawia. Zastanówcie się nad tym następnym razem, kiedy będziecie pili kawę, czy ta kwasowość, która jest w kawie, powoduje, że kawa staje się bogatsza w smaku, że jest kolejny poziom smaku, który powoduje, że te doznania są pełniejsze, czy może wręcz przeciwnie, jest to doświadczenie, które bardzo Wam przeszkadza, które powoduje, że no nie czujecie się komfortowo z tym, że ten smak jest gdzieś tam w ustach. Mówię to tylko po to, żebyście nie sugerowali się czymś od samego początku, że jest to coś niedobrego i należy tego unikać. Po prostu otwórzcie głowy i starajcie się zbadać, jaką kwasowość Wasza kawa po prostu przedstawia.